No i właśnie nas cofają. A mniejsza z tym. Jesteśmy pod Kennedy Space Center. No ale jednak jesteśmy w tym miejscu, musimy gdzie indziej jechać. Nawet nam karteczkę dali po polsku, jak jest wytłumaczone, gdzie powinniśmy być. Ciekawe. Ciekawie się zaczyna ten dzień. Dobra, wjazd na parking, dwie dyszki. Co kampera normalnie kosztuje 15 bo za samochód. Kamper troszkę więcej. Pamiętajcie, jak tutaj będziecie jechali, to jak piszecie Kennedy Space Center, to musicie dopisać jeszcze... Czekajcie, muszę zobaczyć, jest czwórka, tu jest czwórka. Musicie dopisać jeszcze, że chcecie Visitor Center, bo to jest różnica. Pół godziny różnicy dokładnie. Dobra, wchodzimy. Bilet kosztował po coś około $80 od osoby, ale jestem podekscytowany. Zawsze chciałem to zobaczyć. Kolejka do wejścia jest jaka jest, ale nie ma źle, jakoś to idzie. Właśnie najlepiej podobno przyjechać tu jak najwcześniej, czyli jak otwierają o 9, to być już o 9, bo później są straszne tłumy. No i jesteśmy w środku. Patrzcie, jakie rakiety. Ale to nie jest. My na początku idziemy do Boostura, żeby się przejechać, póki jeszcze nie ma dużo ludzi. Tutaj możecie zobaczyć Boostur. Zaczniemy od tego. Ale miejsce, nie przypuszczałem, że uda nam się to tak zobaczyć. Znaczy jedno, że nie przypuszczałem, drugie, że nie planowałem i samo wyszło. Dzisiaj pokażę wam traskę i miejsca po kolei, jak warto to zrobić tutaj. Łukasz od Karoliny był tutaj 8 razy już, także dobrze wie co, gdzie i jak. I nam powiedział po prostu krok po kroku, co zrobić, żeby to po prostu najlepiej zobaczyć. Kurczę, kiedyś bym chciał zobaczyć takie startowanie rakiety. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale stąd właśnie, nie tu, gdzie jesteśmy Visitor Center, tylko tam, gdzie pojechaliśmy na początku, to właśnie stąd niedawno Sławosz, czyli Polak, który niedawno był w kosmosie. Stąd startował. Jesteś podekscytowana? Bardzo. Ale czad. Ellen, and I'll be escorting you to the Apollo Saturn V Center. On behalf of NASA, the National Aeronautics Space Administration, welcome aboard. On our way there, I'm going to play a couple of videos so you can learn more about the Kennedy Space Center. Okej. Jesteśmy w pierwszym miejscu. Tutaj przed chwilą mijaliśmy trybuny, gdzie można sobie oglądać startowanie rakiet. Back then, we were one of two superpowers that always seemed to be on the edge of a terrible war. In 1957, the Soviet Union launched the first ever man-made satellite into Earth orbit. They called it Sputnik, which means traveling companion. And in a world where peace hung in a delicate balance, it seemed to create a dangerous. Po zakończeniu II wojny światowej świat podzielił się na dwa potężne obozy – Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. Między nimi rozpoczął się wyścig, który miał zdecydować o tym, kto pierwszy sięgnie gwiazd. W 1957 roku Rosjanie zaskoczyli wszystkich, wystrzeliwując Sputnika, pierwszego sztucznego satelitę na orbicie Ziemi. Kilka lat później, w 1961 roku, świat wstrzymał oddech, gdy Jurij Gagarin jako pierwszy człowiek opuścił naszą planetę i spojrzał na nią z kosmosu.
Ameryka nie mogła pozostać w tyle. Rozpoczęto program Apollo, a w 1962 roku prezydent John Kennedy obiecał narodowi, że człowiek stanie na Księżycu jeszcze w tej dekadzie. Były to lata prób i błędów, sukcesów i katastrof, ale determinacja nie gasła. Aż nadszedł lipiec 1969 roku. Apollo 11 wylądował na powierzchni Księżyca, a Neil Armstrong zrobił ten mały krok, który stał się wielkim skokiem dla całej ludzkości. To właśnie wtedy Stany Zjednoczone wygrały wyścig kosmiczny, a historia eksploracji kosmosu rozpoczęła zupełnie nowy rozdział. Patrzcie, jak to jest fajnie zrobione. Wszystko tak, jak wyglądało. This is the firing room, launch control for the Apollo mission. This is not a mock-up. These are the very consoles we sat at when men first took off to fly to the moon. The tragedy of Apollo 1 put us a year and a half behind. We were making up for it in one big leap, and we were doing it with a rocket that no man had ever flown before. It was a few days before Christmas 1968 when Apollo 8 sat on the pad. She was the first of a new kind, a moon rocket. This was the Phoenix, risen from the ashes of Apollo 1. The first Apollo crew did not die in vain. This was to be their testament. Ale to jest zrobione dobrze. Polecieli? Dobra, to było naprawdę mega. Pokazali lądowania tutaj. No właśnie, dlaczego nie jest nagrane? Bo nie... Wow. Wow. Patrzcie, jak to wygląda, jak to wielkie. Ej, powiem wam, że to jest coś, co powinien każdy odwiedzić, będąc tutaj na Florydzie. Tu jest ta kapsuła, w której byli. A, tylko takie coś tutaj widać. Czyli nic takiego. Dobra, ale nic, patrzcie. Patrzcie, jakie to jest ogromne. No i zastanawiające jest to, dlaczego nie ma pokazane na filmie momentu lądowania? No właśnie. Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie, bo ja wiem, że dużo osób mi zarzuca teorie spiskowe, ale to nie jest żadna teoria spiskowa. Jest. Jak nie jest? Jest. Jest teoria spiskowa? Nie. Teorią spiskową jest to, że nie wylądowali i tak dalej. No. Ja twierdzę, że nie wylądowali. Ale to jest teoria spiskowa ogólnie. A ja uważam, że to jest prawda. Wszyscy ludzie, którzy wierzą w teorię spiskową, to prawda. Dobre? Tu mnie masz teraz. Racja. To jest teoria spiskowa, ale rzeczywiście jest to bardzo zastanawiające, bo doszliśmy do momentu wylotu i nagle okej, dziękujemy, możecie teraz Dziękuję, sobie chodzić, do widzenia. popatrzeć i to jest takie... No Czemu właśnie. nie pokazali najważniejszego momentu? No właśnie. No, jest to zastanawiające. Ale pamiętajcie, to nie jest ważne, czy ktoś z was w to wierzy, czy nie wierzy, tak jak ja na przykład. Ważne jest to, że w tamtych czasach był wyścig o kosmos, wyścig między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi. I to właśnie Związek Radziecki cały czas wygrywał ten wyścig. I wtedy Stany Zjednoczone musiały zrobić coś więcej niż oni. Oni pierwsi wysłali satelitę, pierwsi wysłali psa. W sumie psa to 2 razy, ale jeden później, 2 nie wróciły, a później ten
Łajka wrócił z kosmosu, tak? Oj, nie pamiętam. Czy nie wrócił? Dobra, no mniejsza z tym. Ale wysłali, cały czas prowadzili w tym wyścigu. No to co Stany musiały zrobić? Wiadomo. Musiały wysłać człowieka na Księżyc. Ale to jest tak niesamowite to oglądać z bliska. Normalnie się czuję lepiej niż w Disneylandzie. Myślę, że dużo bardziej warto przyjechać tutaj. Myślę, że Disneyland na pewno też jest fajny. Ale tutaj to... Wow. Oni powiedzieli, że mieli pierwszego człowieka na Księżycu. Ale nie można zapomnieć, to był pierwszym człowiekiem w kosmosie. Był to Juri Gagarin, który poleciał rakietą Vostok, dokładnie Vostok 1. Misja okrążenia Ziemi trwała 108 minut. I widzicie, i znowu Rosja na prowadzeniu. Pierwsza satelita, pierwsze zwierzęta, pierwszy człowiek w kosmosie. Hello, musimy zrobić coś ekstra, pomyśleli sobie Amerykanie, bo cały czas im się nie udawało. A nie mogło być tak, że Związek Radziecki będzie lepszy. Dobra, teraz idziemy do teatru. Łukasz powiedział, że właśnie jak stąd wyjdziemy, żeby ruszyć do teatru na początku, a później tak tu przyjdziemy. Apollo 13. Apollo program trwał 10 lat, od 1962 do 1972 roku. W takiej pozycji startowali. Było w sumie 17 misji kosmicznych Apollo. No i Apollo 11 wylądował w 69, później Apollo 12, Apollo 14, historię Apollo 13 zaraz Wam powiem. Apollo 13 wystartował w kwietniu 1970 roku jako trzecia misja, której celem było lądowanie na Księżycu. Niedługo po starcie doszło jednak do wybuchu w module serwisowym, który poważnie uszkodził statek. Astronauci Jim Lovell, Jack Swigert i Fred Hayes musieli walczyć o przetrwanie, korzystając z ograniczonych zasobów i improwizowanych rozwiązań. Dzięki współpracy załogi i inżynierów NASA udało się bezpiecznie sprowadzić ich na Ziemię, a misja Apollo 13 przeszła do historii jako udana porażka. A następnie Apollo 14 w 71, Apollo 15 w 71 roku i Apollo 16 i 17 w 72. I tutaj teraz Was odeślę też do fajnego podcastu na temat właśnie wyścigów w kosmos. Podcast historyczny. Sprawdźcie sobie, naprawdę. Rafał Sadowski naprawdę robi świetną robotę. I on właśnie opowiadał o tym całym wyścigu w kosmos, o tym wszystkim, jak to wyglądało. Naprawdę bardzo warto posłuchać. Coś około 3 godzin to trwa, ale wszystko fajnie wyjaśnia. Dobra, kolejnym etapem jest teatr, który też podobno bardzo warto zobaczyć, co tam się dzieje. Dobra, i zaczyna się przedstawienie. Jak lądowali na Księżycu. Skąd ta kamera nakrywała? As soon as the eagle reappears, things begin to go wrong. Radio communications break down. Messages to Eagle must be relayed through Mike Collins aboard the command module Columbia. W lipcu 1969 roku rakieta Saturn V wyniosła w kosmos misję Apollo 11. Na pokładzie znajdowali się Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins.
Po kilku dniach lotu w stronę Księżyca załoga przygotowała się do historycznego manewru lądowania. Gdy lądownik Orzeł oddzielił się od modułu dowodzenia, na chwilę utracono łączność z Ziemią, co wywołało ogromne napięcie w centrum kontroli. Armstrong musiał ręcznie korygować kurs, aby ominąć głazy i nierówności terenu, a zapas paliwa malał z każdą sekundą. W końcu, zaledwie kilkanaście sekund przed całkowitym wyczerpaniem paliwa, lądownik osiadł na powierzchni Księżyca. Słowa "Orzeł wylądował" rozbrzmiały w centrum kontroli i obiegły cały świat. Chwilę później Neil Armstrong wyszedł na powierzchnię i jako pierwszy człowiek postawił stopę na innym ciele niebieskim. Za nim dołączył Buzz Aldrin, a razem ustawili amerykańską flagę i rozpoczęli badania gruntu oraz skał. W tym czasie Michael Collins pozostawał na orbicie, samotnie krążąc wokół Księżyca i czekając na powrót kolegów. Do dziś jednak krąży wiele teorii, że człowiek nigdy nie wylądował na Księżycu, a cała misja została sfingowana. Jaka jest prawda? To już pozostawiam każdemu, aby odpowiedział sobie sam. Kapsuła Apollo 14 tak wyglądała. O, patrzcie, jak tutaj są skafandry. O, tutaj Apollo 17, czyli ostatnia misja, którą mieli. Apollo 17 właśnie. W 72 roku. To była ostatnia misja? Mhm. Ale ja mam takie 50-50. Dajcie znać, po której wy jesteście stronie. Dajcie znać, czy wierzycie w to, czy nie wierzycie. No, taką furką sobie jeździli po Księżycu. Czujecie to? Mogli sobie jeszcze alufelgi zrobić. Chromowane. Apollo 16. Ja naprawdę jestem człowiekiem, który jak najdalej w ogóle od jakiejkolwiek teorii spiskowej odchodzi. Naprawdę, totalnie. Nie wierzysz, że Ziemia jest płaska? No, nie, to tylko wierzy mój kolega. Nie będę mówił imienia, bo go zhejtują. Ty wiesz, o kim mówię. Ale w to akurat nie wierzę. Ale nie ukrywam, że chciałbym kiedyś polecieć w kosmos. I to bardzo. Chciałbym zobaczyć Ziemię z kosmosu. Dobra, teraz jesteśmy poleceni od Łukasza, żeby przyjść tutaj na dobre kanapki. A że akurat jest już 11:30 prawie, nie jedliśmy śniadanie, to bardzo chętnie. Jakie mają lampy. Dobra, żebyście wiedzieli, to miejsce, gdzie teraz jesteśmy, czyli Kennedy Space Visitor Center albo kompleks, jest otwarte już wiele lat. Prawie 2 miliony turystów rocznie to odwiedza to miejsce, ale to jest tak fajne miejsce. Jesteśmy zachwyceni, że tu przyjechaliśmy. No już właśnie. Patrzcie, co tutaj jest. The Eagle has landed. Orzeł wylądował. A my zawsze się śmiejemy, że my jesteśmy orzełki i zawsze sobie piszemy, jak ktoś wylądował na Phuket, że orzeł wylądował. A to się nie wzięło znikąd. Michael Collins, Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin. A tak naprawdę najwięcej się o Armstrongu mówi. No to on pierwszy dotknął, no to no. Wiesz. Dotknął albo nie dotknął. O, tutaj macie wszystko. Te misje. 1., 7., 8., 9., 10. I dookoła wszystkie. Apollo, NASA. To jest niesamowite, że to w ogóle... Tutaj jesteśmy, znaczy tutaj jest Visitor Center, ale zaraz obok jest to, gdzie naprawdę latają te rakiety. A jeszcze lepsze jest to, bo to dokładnie tam startują. Tam. A tutaj, za tym kiblem, są te trybuny, gdzie się właśnie ogląda te starty. Kupimy może jakiś magnes chociaż na pamiątkę z NASA, bo jednak to jest coś, co warto mieć pamiątkę. Chcesz jakąś koszulkę albo coś? Nie. Magnes chcę. No, bierzemy takie magnesy, no. Te są super. Dobra, idziemy teraz na autobus, wracamy tam i zaczynamy dalej zwiedzać. Wszystkie budynki po prawej stronie, które są, to jest SpaceX, czyli budynki Elona Muska. O, tutaj widać. No i dobra, idziemy dalej. Zobaczymy, co tutaj jest.
To tutaj miejsce, w którym teraz jesteśmy, ta baza kosmiczna, ona też jest niby w Orlando, ale od centrum Orlando to jechaliśmy jeszcze 100 km, także to wcale nie jest Orlando. Musicie się na to przygotować, bo my wczoraj w pełni na luzaku mówimy, a dobra, idziemy spać gdzieś tam w centrum Orlando i całe szczęście, że sprawdziłem, że to jest tak daleko. No i praktycznie do 12 w nocy jechałem cały czas. 7 godzin się przespaliśmy tylko, znaczy w sumie ja, bo Ala spała już wcześniej. I trzeba było tu dojechać. No i tak samo żeście wpisali NASA, jak to jest? Visitor Center, nie? Visitor Center. Tak, Kennedy Space Visitor Center. Bo was pokieruje pod bramę główną wjazdową do tego prawdziwego NASA, a nie tutaj. I będziecie musieli jechać kolejne pół godziny. I stracicie w sumie godzinę. O, ale czad. Jakieś satelity? Ej, ale jeszcze tu pewnie jest mało ludzi. Mało ludzi. Właśnie powiem wam tak, że jak na niedzielę to jest naprawdę bardzo mało ludzi. Tutaj my się spodziewaliśmy szalonych tłumów. Naprawdę szalonych. No to w ogóle. Wow, ale to dobrze wygląda. Kurczę, powiem wam tak. Ja byłem w Moskwie, tam w tym Muzeum Kosmonautyki, to już tam nam się znaczy mi się podobało. Ale to tutaj to jest dużo, dużo lepsze. Dobra, idziemy teraz na stymulator, wybierzemy sobie Red Planet. Pan nam polecił, że to jest najlepsze, że tam idziemy. Pan był bardzo, bardzo pewny swojej odpowiedzi. Tak, no. O, fiu. O, powiem wam, że mocne to było bardzo. Byliśmy na Marsie. I aż pod koniec mi się żygać zachciało. Ale naprawdę bardzo. No nie, no mi się tak żygać zachciało pod koniec, ale dopiero pod sam koniec, jak już tak lecieliśmy za szybko. O nie, no zaczęło mi się tam w głowie mieszać trochę już. To nie było już dobrze. Jest spocony, biedny. Dobra, idziemy dalej. Błędnik szalał tam. Tak oszukany, niesamowicie, ale bardzo normalnie jakbyście lecieli rakietą. No, serio. Niesamowite. Dobra, powrót na Ziemię. Powróciliśmy z Marsa właśnie. Jak to jasne, jak Strasznie jasno. Tak zrobione. Passing Madagascar, leaving comm range. Dobra, idziemy zobaczyć tu. Znaczy nie wiem, czy tu możemy w ogóle zejść. A, możemy. Dobra, idziemy tam. Mercury Mission Control. Ja jestem w szoku, że my tu jesteśmy sami w ogóle. No i to jest niesamowite. Gdzie ci ludzie są? Ej, jest dzisiaj niedziela. Gdzie są ci ludzie? Jest godzina 15, więc to nie jest jakaś godzina nie wiadomo jaka. No i dobra, kończymy nasz dzień w NASA. Byliśmy tutaj 7 godzin. No, to więcej niż wczoraj. No, naprawdę nieźle. Ale powiem wam szczerze, że ani chwili się nie nudziliśmy.
Na chwilę to musieliśmy sobie odpocząć na kawie, bo aż było za intensywnie. Super. Jeśli jesteście gdzieś tu w tych okolicach, to myślę, że to jest miejsce, które bardzo, bardzo warto odwiedzić. Dla mnie było super, po prostu było super. No mega, naprawdę warto, ale gdybym miała wybrać, czy to wczorajsze, czy to dzisiejsze, to bym nie była w stanie, także... No jeżeli, i to było świetne. Jeżeli macie kasę, to naprawdę warto zainwestować w wejście i tutaj. No tutaj było połowę tańsze, no bo tutaj płaciliśmy 80 od osoby, tam płaciliśmy 175. A, no to duża różnica. To jest duża różnica. Ale tam też jest warto na maksa. Ale to też, no. Są dwie różne sprawy, ale tutaj też pod względem zabawy, tutaj naprawdę też ciekawe te kina były. No teraz byliśmy drugi raz, takim, że co mi się wymiotować zaczęło, aż musiałem się odwrócić i nie oglądałem. Niestety tak. Ale świetna sprawa. No i co? Ruszamy zaraz w trasę, tylko nie wiem, czy jeszcze na siłownię tutaj nie pójdziemy przypadkiem. Zaraz zobaczymy. I obiad musimy zaraz ugotować. Mamy jeszcze jednego łososia, ziemniaczki i warzywka od Karoliny. Także musimy sobie to zjeść. To jest przepyszne. No i wracamy do naszej fury. Nie. Ale nie ta. Tu obok. Tutaj jest nasza. Nasza lepsza. Większa. Tutaj jest większa i my mamy kuchnię, łazienkę, wszystko, a Tak, tu mamy wygodniejsze, a tu? mało takie... miejsca. Kto by to chciał w ogóle? Takie? A idź, pewnie jest niewygodne. Nasze na pewno więcej pali. To 100%. Chociaż może palić podobnie całkiem. Ale myślę, że więcej. No, to jest 25 litrów pali. Tu cały czas trzeba tylko tankować. No i jedziemy. Kolejny punkt naszej wyprawy to Atlanta w stanie Georgia. Mamy tam 7 godzin jazdy. Ala wypuściła swoją księgę kucharską i w książce kucharskiej są chleb jajku, nie? I parówki z wody. Nie, żartujemy. Wbicie do Ali na profil, zobaczcie, co tam się dzieje, bo coś ciekawego. A to ja sobie po prostu zażyczyłem, bo jak byłem mały, to strasznie lubiłem to jeść. Się rozpadało, ale zrobiłem nasz ulubiony kamperowy deser, czyli banan, polewa czekoladowa na zewnątrz. Powiem wam tak, no kamperek się spisuje w 100% idealnie. Dziękujemy bardzo Upcars. Wbijajcie do chłopaków na stronę. Chłopaki sprowadzają samochody właśnie ze Stanów. Jakbyście chcieli kampera, jakiś fajny amerykański wóz, jakiś motocykl elegancki, chłopaki wam w tym pomogą. O, 24. Robimy sobie przerwę, znaczy przerwę na spanie. Zostaną jeszcze 2 godziny do Atlanty. 23 jest. Jesteśmy właśnie na takim rest area, gdzie no jest po prostu parking, toalety bardzo eleganckie, czyściutkie. Można się umyć i nie tylko. Piry tu wszędzie. No, także 8 godzin pośpimy i jedziemy dalej. Mamy naprawdę fajny plan na Atlantę. Jesteśmy już w Georgii, właśnie nie mówiłem. Zmieniliśmy stan, jesteśmy już w Georgii. Jutro cały dzień Atlanta. No i później dalej. Później będziemy jechać do tych stanów, które były znane niestety z tego, jak tam był mocny rasizm, właśnie niewolnicy, Ku Klux Klan. Ale to jeszcze nie jutro, to pojutrze tam będzie. Dobra, idziemy w kimę. Do jutra. Ale pospaliśmy. No właśnie kawkę robię. No dzisiaj nam się spało, 9 godzina. Przed chwilą wstaliśmy, ale widocznie potrzebowaliśmy tego. Mamy jeszcze 2 godzinki do Atlanty. Plan na Atlantę. Fabryka Coca-Coli. Park olimpijski. Park olimpijski, tak, chyba tak się mówi. I jedno z największych oceanariów na świecie. No i zobaczyć miasto. Także plan jest naprawdę spoko. Wcześniej się tak zastanawiałem, z czym mi się ta Atlanta kojarzy. Nie mogłem skojarzyć. Wiedziałem, że znam tą nazwę, ale nie wiedziałem, z czym mi się kojarzy. Wiadomo, z olimpiadą. W ogóle tutaj to już powiedziałem kawałek dalej. Tutaj już się taka trochę jesień robi. I mamy plan, tak trasę zaplanowaną, że cały czas mamy mieć spoko pogodę. Że cały czas ma być w miarę ciepło. Bo
Nawet nie mamy zimnych takich rzeczy na zimną pogodę. No. Dobra, trzeba się kawę napić, trzeba jechać. A Was jeszcze raz zapraszam na Upcars. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Zostawcie subskrypcję. Niecałe 50 000 do miliona. Pozdro.